warzywa na patelni. Okej, cześć. Tak, udało się po długiej przerwie, więc witam Was serdecznie. Widzę już troszkę osób jest. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale przede wszystkim chciałbym Wam powiedzieć, że dzisiaj, tak jak obiecałem, będziemy skupiać się nad tym get, więc wytłumaczę Wam to w taki sposób, żeby łatwo było to zrozumieć. Będą tylko dwie zasady, ale zanim to nastąpi, oczywiście tutaj mam taką krótką rozpiskę i przede wszystkim chciałbym powiedzieć o tym, co jest dostępne. To znaczy, jeżeli ktoś jest rzeczywiście faktycznie zainteresowany nauką języka angielskiego, no to zapraszam do nas. Macie tutaj, tak jak zgodnie z tym, co jest tutaj napisane, czyli mamy do dyspozycji czat, a znajdziemy to właśnie na naszej grupie, czyli English. Jest to grupa Facebook, czyli taka jest nazwa, możecie sobie znaleźć. Tak samo Stay Polish, Think English to jest nasz fanpage. Jeżeli chcecie, zapraszam. Ale generalnie co tutaj mamy? No czat, czyli czat, który umożliwia jakby tę komunikację po angielsku, więc jakby jestem osobą, która poprawia. Oczywiście każdy może poprawiać, jest mile widziany.
żadnych Instagramów, Twitterów to nie jest mój styl, więc na razie nie i chyba nie. I oczywiście ostatnia kwestia, jaka myślę, że jest dosyć zachęcająca, bo jest związana z darmowym kursem języka angielskiego od podstaw. Jest to kurs, który ja jakiś czas temu stworzyłem i no jeżeli ktoś jest zainteresowany nauką taką konkretną, no to zapraszam. No jest on nastawiony na to, żeby wiadomo myśleć po angielsku, znaczy myśleć po polsku i jednocześnie po angielsku, ponieważ to jest jakby mój zamysł na kanał i na to wszystko. To jest tak w ramach powiedzmy takiego introduction, czyli takiego wstępu, a teraz będziemy zajmować się właśnie tą zasadą, czyli get, jak działa get. Więc na początek to już sobie możemy zmazać. Jakby się coś tam działo, jakby nie wiem, jak ja bym nie ogarniał po prostu tych okien, bo tutaj będę przeskakiwać z jednego na drugie, to proszę piszcie mi na czacie, że coś tam nie gra, że Maciek, wiesz, przygotowałeś się tak, a okienka skaczą i coś tam z organizacją szwankuje, więc jak coś, to po prostu dajcie mi znać, że coś tam spipcyłem. Więc tak, zaczniemy sobie od get. W ogóle co to jest get? Żeby zrozumieć get, może ja teraz zacznę trochę pisać. Czyli mamy coś takiego jak get. Jest to bardzo uniwersalny czasownik. No, ja jestem w stanie jakby zastąpić nim każde zdanie dosłownie. Natomiast nie jestem w stanie nauczyć was jakby wszystkich możliwości, ponieważ wszystkich możliwości jest za dużo. Więc skupimy się tylko na 2 zasadach, ale one umożliwią wam już, myślę, takie fajne rozumienie i od tego rozumienia już nie będzie daleko do tego, żeby zrozumieć resztę. Natomiast myślę, że na resztę moglibyśmy zrobić coś dodatkowego, ale póki co. Paradoksalnie bym powiedział, ten get już jest na naszej to znaczy tym kanale, czyli na moim tym kanale YouTube, tam możecie sobie znaleźć get i ja już o tym mówiłem, ale patrząc na moich uczniów i osobami, z którymi mam do czynienia, widzę, że nie stosują tego get, czyli jakby filmik nie do końca, znaczy miał na celu jakby przekazanie, wiadomo, jakiejś tam informacji, żeby można było to stosować. Natomiast mimo tego, że jest tam filmik o tej treści, i tak ludzie tego nie łapią. Więc właśnie dzisiaj chciałbym się tym zająć, pokazać wam i przede wszystkim zrobić pewną praktykę. Więc będziecie mi pisać na czacie, w jaki sposób moglibyście przetłumaczyć dane zdanie. Ok, no to właściwie możemy zacząć, czyli mamy coś takiego, że get to jest generalnie wprawienie w ruch. Wprawienie w ruch. Czyli możemy sobie to traktować po prostu jak każdy czasownik, który ma związek z ruchem. Czyli na przykład to może być fly, to może być go, to może być jump, nie wiem, walk, nie wiem, co jeszcze może być. Wyobraźcie sobie, nawet może być, nie wiem, crouch, tak? Czyli crouch to jest jakby co? No, jakby siadamy w pół, czyli i brakuje mi polskiego, kucać, tak? Czyli crouch. Hej, cześć Aniu. Crouch i wszystkie jakby czasowniki, które mają związek z ruchem. Więc na tym musimy się skupić, więc nie ma tutaj wyjątków. Każdy ruch. I to jest na razie pierwsza zasada. No i teraz my będziemy sobie jakby starać się wyobrazić pewne rzeczy, czyli do tego posłuży mi teraz internet, czyli będziemy skakać po internecie. Ja już sobie tylko przerzucę na grafikę jakąś. Chwileczkę, czyli będziemy mieli tutaj, wpiszmy sobie na przykład images. Już wam pokazuję, o co chodzi. Czyli mamy images. I teraz tutaj mamy obrazki. No i może zrobimy coś takiego, że ja po prostu na przykład mamy coś takiego. Dobra, bierzemy jakąś koala, panda, co to jest? Chyba panda. Dobra, mamy jakąś pandę. Czy to jest koala? Okej, nieważne. Panda chyba. Dobra, niech będzie taki obrazek. I teraz, gdzie tutaj występuje ruch? Zastanówcie się, gdzie występuje ruch. Jak ja patrzę na to zdjęcie, to jest ruch jakby ręka, tak? Czyli ta panda czy koala. Kuźwa, masakra, nie wiem. Powiedzmy to zwierzę, ten ssak będzie brał powiedzmy ten seller, czy co to jest? Nie, to jest bambus, czyli jakiś tam bambu.
Dobra, to jest totalny spontan, więc można się śmiać. Bambu i w tym momencie jakby ta panda rusza się, tak? Czyli ona wykorzystuje tę rękę do tego, żeby umieścić powiedzmy ten bambus w buzi, ok? Czy w pysku. No i teraz, jeżeli my chcemy zrobić takie zdanie, no to pytanie do Was, jak wy byście zrobili takie zdanie? To może napiszcie mi na czacie, jakie macie pomysły na to. Bo tak jak powiedziałem, get to jest wykonanie ruchu, czyli to może być właściwie każdy ruch, jaki jest możliwy. Więc spróbujcie. Dajmy na to, nie wiem, minuta. No, minuta, 30 sekund wystarczy. Ja tutaj będę patrzeć na zegarek. Jakbyście zrobili coś takiego. Więc zrobimy sobie na podstawie takich obrazków. Nie wiem, będę po prostu obrazki wyciągać z internetu. Nie jestem przygotowany. Mam to wszystko w głowie, więc. A później będziemy robić drugą zasadę i połączymy sobie te dwie zasady. I zobaczycie, że to działa. Więc jakbyśmy zrobili coś takiego. No to ja może zacznę. Wiecie co? Po prostu najlepiej teraz sprawdzić, czy to jest panda, czy to jest koala. To jest kosmos. Kto mi powie, czy to jest panda, czy to jest koala? No, dobra, strzelamy. Niech będzie panda. Ok. Jeżeli mamy pandę, no to panda, aha, zanim sobie w ogóle rozpoczniemy to, panda, dobra, zanim sobie zaczniemy to, czyli będzie get, got i got, tak? Czyli to jest pierwsza forma, druga i trzecia forma. My będziemy skupiać się tak naprawdę na tych dwóch dzisiaj, czyli mamy get i mamy got. No i teraz, no właśnie, mamy to, ja już sobie tutaj maluję, czyli mamy get, got i teraz tu skupiamy się na pierwszej i skupiamy się na drugiej. Jeżeli my chcemy powiedzieć na przykład, że panda got bamboo into its mouth na przykład, no to oznacza, że ona wprawiła jakby ten bambus w ruch i umieściła to w ustach, ok? Czy w pysku. Panda got bamboo into its mouth. Tu mi trochę ucięło, ale myślę, że to jest widoczne. I tak będzie działać get, czyli za każdym razem, jak my mamy wykonanie jakiegoś ruchu, to po prostu piszemy sobie panda coś tam. Dobra. Cześć, Adrian. Teraz na przykład, jeżeli mamy tę pandę, już wiemy, co to za zwierzę, no to wtedy możemy powiedzieć, że na przykład panda jakby umieściła się albo po prostu usiadła sobie, albo przemieściła się w taki sposób, że usiadła na trawie. Czyli jeżeli mamy znowu wykonanie ruchu, to możemy powiedzieć panda got on the grass. Tak działa get. Czyli za każdym razem, jak my mamy wykonanie jakiegoś ruchu, to po prostu będziemy stosować get. W tym momencie ja stosuję jakby tę drugą formę, czyli stosuję również past simple. No więc w tym wypadku no, tak naprawdę jeszcze użyjemy sobie to. To może na razie zostawmy, bo to jest, wiecie, to jest do strony biernej. To tak naprawdę na razie może zostawmy, ok? Czyli to na razie nie. Te dwa, czyli get i got. I teraz, jeżeli mamy na przykład get i getting, no to wiadomo, że będzie nam się zmieniać. Czyli jeżeli chcemy powiedzieć panda chce się, powiedzmy, nie wiem, chce sobie usiąść na trawie, to będzie panda is getting on the grass. Czyli po prostu jakby to jest uniwersalny czasownik, który jakby świadczy o tym, że coś się porusza. Okay? Coś jest w ruchu albo coś wprawiamy w ruch. Czyli jak widzicie tutaj panda, ona sama się umieściła, albo panda jakby wzięła ten bambus i po prostu umieściła go sobie w pysku. Ok, no to spróbujmy drugi jakiś obrazek. Teraz na przykład weźmiemy, co tu może być? Ja może znajdę coś, albo właściwie mogę Wam to pokazać, bo chcę też, żebyście to widzieli. No właśnie, tylko muszę sobie tu poprzeskakiwać trochę, ok.
szukamy jakiegoś zdjęcia, na przykład, nie wiem, wpisujemy pictures, no i teraz mamy gościa, który ma, powiedzmy, jakiś tam głaz do przetoczenia, jakiś rock, no to może ja już po prostu skasuję, ok, może zostawimy sobie te get, tylko to, ok, i teraz podrzucamy następny obrazek. Jak będzie ten obrazek działał? Czyli jeżeli my chcemy powiedzieć na przykład, że już chwila, teraz znowu trzeba przeskoczyć. Jeżeli my będziemy mieli coś takiego, no to w tym momencie mamy gościa jakiegoś, tak? Czyli mamy some guy, powiedzmy, albo nazwijmy go a guy. I teraz on jakby wprawia w ruch tę skałę, prawda? Ale możemy też powiedzieć, że jakby, no tutaj mamy wprawienie właśnie w ruch, czyli powiemy a guy is getting the rock. No i teraz na przykład na górę, prawda? Góra, szczyt, no to może być on the top. I mamy całe zdanie. Czyli a guy is getting the rock on the top. Nie musimy stosować żadnego push, tak? Czyli tam pchać po prostu tę skałę, nie musimy jakieś shove czy coś takiego, kto wie, ten wie. Czyli na przykład shove. Jest taki zwrot brzydki, ale może nie będę mówić. Czyli na przykład shove it, wsadź se to, ok? No i tam wiadomo, można coś jeszcze powiedzieć, ok? Shove it up. Your... dobra, napiszemy. Jak spontan, to spontan. Shove it up your ass, ok? Czyli to jest shove, też można powiedzieć, że to jest jakby pchnięcie, ok? Albo umieścić coś. I teraz, jeżeli mamy a guy is getting the rock on the top, no to właściwie mamy sprawę załatwioną. Jeżeli byśmy chcieli, powiedzmy, nie wiem, no właściwie tyle, tak? Czyli mamy wykonanie ruchu, wszystko. Cześć Ola. Dobra, no i to możemy skasować. Czy ktoś ma jeszcze pomysł na przykład bo chciałem, żeby ten czat był dosyć aktywny, żebyście coś jakby starali się wnieść od siebie, czyli jakieś swoje zdania, jeżeli macie jakiś pomysł na to. Na przykład, co jeszcze może tutaj się dziać? Powiedzmy, dobra, abstrahując, na przykład tutaj mamy chmury. Jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, że chmury przemieszczają się z wykorzystaniem get, to na przykład chmury idą trochę na lewo, tak, czy na prawo, nieistotne. No to wtedy powiemy clouds are getting on the left. To jest wykonanie ruchu, więc właściwie tyle. No, okej. Czyli clouds are getting on the left, czyli one gdzieś tam przemieszczają się po prostu na lewo. A guy is getting up. Tak, dokładnie, to jest to. Czyli get up, tak samo, to jest po prostu wstać. Czyli wstanie to też jest wykonanie ruchu. To jest na razie baza. Ja wam zaraz będę dosyć dziwne przykłady pokazywać i uwierzcie mi, że jakby ruch, który występuje jakby, nie wiem, w każdej części naszego ciała, mówię o oczach, mówię o rękach, nogach, no wszystkim dosłownie jesteśmy w stanie wykorzystywać get. I zaraz wam pokażę to. Więc może przejdźmy sobie do następnego jakiegoś tam, nie wiem, zdjęcia. Dobra, już coś mam, czyli od razu wkleję, żeby mi to głupie okno nie znikało. Więc mam nadzieję, że już coś kumacie, tak? Że coś już tam do was, coś już świta. Mamy następną jakąś osobę, która no, jest stuntman, tak? Jakiś tam po prostu ryzykant. W sensie, jak to się mówi, stuntman, czyli osoba, która wskakuje do auta i przeskakuje na po prostu nie wiem, drugą stronę wyspy. Kaskadowiec, tak? Kaskader. Jaki kaskadowiec? Kaskader. No i teraz na przykład, jeżeli my chcemy powiedzieć, że na przykład zastosować przeszłość, czyli czy to kobieta? Chyba kobieta. Jeżeli mamy kobietę i ta kobieta przeskoczyła na drugi, powiedzmy, skraj może być, ja bym to nazwał, nie wiem, bardziej edge, tak? Edge albo może być też, no edge jako skraj może być. Myślę jeszcze nad jednym słowem, to jest ledger, ale nie chcę, bo ledger to jest też księga rachunkowa, nie chcę jakby za bardzo wchodzić w to. Niech będzie na razie edge, czyli jako skraj. No i teraz na przykład, jeżeli my chcemy powiedzieć, że kobieta przeskoczyła na drugi skraj, powiedzmy, czy tam na drugą krawędź, tak, we are for getting down, jasne, no to jak byśmy to zrobili? Tak, to jest getting down, dokładnie, getting up, getting down, tak, to ma sens.
Czyli na przykład jeżeli ona przeskoczyła, to będziemy brać pod uwagę to, bo to jest przeszłość. A pierwsze get to jest teraźniejszość. Czyli ona zazwyczaj coś tam robi, natomiast got, no to po prostu przeskoczyła, poruszyła się. Nieistotne, czy poleciała, czy przeskoczyła, czy przeszła i tak dalej, to jest naprawdę nieistotne. Po prostu jest to get. I teraz jeżeli chcemy powiedzieć, że ona przeskoczyła na drugą krawędź, powiedzmy tam, nie wiem, góry, czy skały jakieś, czy jakieś, no niech będzie góry, no to jakby to było? To znowu zrobimy to samo, czyli she got. Nawet moglibyśmy zrobić tak, że ona wprawiła w ruch swoje ciało. Czyli she got her body on the right. I to jest ok. Gdybyśmy na przykład wykorzystali do tego ręce, to byśmy powiedzieli she got her hands, na przykład, nie wiem, into the pockets, czyli na przykład do kieszeni, czyli po prostu umieściła ręce w kieszeniach. Przykładowo, tak? Czyli wprawiamy w ruch na przykład ręce. She got her hands into the pockets. Tak? Czyli ona gdzieś tam umieściła te ręce w kieszeniach, powiedzmy. No i jest ok. Ale tutaj możemy zrobić she got on the right. Tak? Na przykład on the right edge of the mountain, powiedzmy. Niech to będzie jakaś tam góra, czy jakieś tam, nie wiem, wzgórze, no niech będzie góra. Czyli she got on the right edge, czyli ona sobie po prostu przeskoczyła, jakby poruszyła się na drugą krawędź tej góry po prostu. No i tyle, koniec. Czyli znowu jest to wykonanie ruchu. Spróbujmy coś bardziej skomplikowanego, na przykład to. I to jest taka logika, której no ja mam dosyć, jak ktoś to ostatnio powiedział, niekonwencjonalne to myślenie, więc pokażę Wam, jak działa na przykład to. Tutaj mamy takie, właściwie co my mamy tu opisać? No ale da się. Jeżeli pomyślimy getem, czyli jeżeli pomyślimy ruchem, a mamy tutaj kobietę, która na przykład, nie wiem, trzyma jakiś aparat, no więc ona automatycznie wykonuje jakiś ruch. Na przykład moglibyśmy powiedzieć, że ona podniosła aparat, na przykład, albo że on, powiedzmy, zbliżyła go do twarzy, czy tam do chin, tak, do podbródka. Teraz Wam to pokażę, czyli chin. To jest jakiś tam chyba podbródek, tak? No i teraz na przykład, że ona zbliżyła go blisko, chyba że po prostu to jest termos i doi z niego, nie wiem. Ale no niech będzie, tak? Czyli jakbyśmy takie zdanie zrobili, wtedy byśmy zrobili coś takiego. She got her camera, tak? Czyli chodzi o aparat. She got her camera na przykład to the chin. Czyli ona po prostu jakby wprawiła ten aparat znaczy no bardziej tak? Czyli zbliżyła go. Myślę, że nawet, żeby to bardziej było sensowne, to byśmy powiedzieli she got her camera closer to the chin. Czyli po prostu get closer, na pewno też coś takiego kojarzycie. Zaraz będziemy przechodzić do drugiej zasady, bo to jest na razie pierwsza. Czyli she got her camera closer to the chin. I jest ok. Czyli ona po prostu zbliżyła to. Gdzie tu jeszcze może być jakiś ruch? Czy ktoś jeszcze widzi tutaj ruch na tym zdjęciu? Bo na tym to polega. Wy macie szukać ruchu. Jak jesteście na zewnątrz, jesteście w firmie, w pracy, na spotkaniu, zebraniu, to tam ma być ruch. Jeżeli będzie na przykład sytuacja, że ktoś podszedł pod na przykład tablicę i stara się coś tam pokazać ręką, to wtedy powiemy to w ten sam sposób. Czyli powiemy na przykład, niech to będzie ona, she got to the board, czy tam blackboard, she got to the blackboard and got her hands on it, tak? Czyli mówimy, że jakby przemieściła te ręce na nią, czyli na tę tablicę, to show, aby pokazać na przykład a project, albo what she prepared, tak? Czyli to, co przygotowała. Więc jeżeli będziecie myśleć ruchem, to będzie dobrze. No i też polecam dużo się ruszać. Czyli she got to the blackboard, got her hands on it, show a project, what she prepared, whatever. Okay? Brzmi to super. Znaczy myślę, że naprawdę to brzmi dobrze i brzmi to jak typowy angielski. Oczywiście zamiast get możemy zastępować masę jakichś technicznych słów, ale jest to niepotrzebne. Najpierw nauczcie się, jak get działa w odniesieniu do ruchu, a później dopiero można się uczyć jakichś technicznych słów. No bo tak się pozbywamy bariery językowej, która, no ja uważam, bariera, no tak jak zawsze powtarzam, nie ma czegoś takiego jak bariera, tylko jest brak informacji albo brak przygotowania. Jeżeli wiemy, jak posłużyć się tym, to nie ma czegoś takiego jak bariera.
strach przed mówieniem czy coś takiego. Jeżeli jesteśmy w stanie i ładnie się ubraliśmy do, nie wiem, do rozmowy kwalifikacyjnej czy coś takiego i naprawdę jesteśmy gotowi i w ogóle, to gdzie bariera, gdzie strach? No jakby, no nie przechodzi to przeze mnie. Ok. No i mamy tyle, tak? Czyli to jest get. No dobra, no to zróbmy teraz takie przykłady, które są dosyć specyficzne, czyli jeszcze idziemy poprzeczkę wyżej, czyli to już kasuję. To oczywiście jest nagrywane, więc sobie później będziecie mogli zobaczyć. Hello, hello. I teraz na przykład mamy... Teraz ja Wam pokażę, na jakie ostatnio ja przykłady trafiłem. Tylko dajcie mi momencik. O, na przykład mamy coś takiego, nie? Ok, to ja sobie to skopiuję i zobaczcie. I got the machine to work, czyli oznacza, że jakby wprawiłem maszynę do pracy, czyli żeby ona pracowała. Cokolwiek z nią zrobiłem, po prostu wprawiłem ją w ruch. No ciężko to nazwać, tak, no bo jak maszyna się zepsuje, no to no nasze ręce, no gdzieś tam jest jakiś ruch, wykonanie, tak, ale jest ok. I got the invoice file, czyli na przykład tutaj w odniesieniu do jakiegoś tam pliku z fakturą, into the computer, czyli po prostu przemieściłem ten plik z fakturą do komputera, czyli tak jakby przelałem powiedzmy dane do komputera, czyli znowu mamy wykonanie ruchu, czyli za każdym razem mamy ruch. Spróbujmy jeszcze. Co tu jeszcze takiego było? No na razie nie. Ok, tutaj mamy taki bardzo fajny przykład i to Wam pokażę akurat w internecie już. Czyli jest coś takiego. She got her eyes on the landscape. No więc miałem taką sytuację, że gdzieś tam, no dobra, może zróbmy to. Ja może znajdę powiedzmy takie zdjęcie. Dajcie mi sekundę. Ok, mamy coś takiego. No i teraz zobaczcie. I to jest też wykonanie ruchu. To jest znowu jakaś kobieta, tak, w czapeczce, robi jakieś tam zdjęcie, natomiast jak popatrzymy sobie na to zdanie, czyli she got her eyes on the landscape, to oznacza, że ona jakby poruszyła tymi oczami. Zaraz Wam pokażę taki przykład, bo nawet jest piosenka tego typu. Czyli she got her eyes on the landscape oznacza, że ona jakby przemieściła tymi oczami, tak? Czyli poruszyła te oczy, czy na lewo, czy na prawo, albo po prostu on the landscape, albo view, czyli landscape to jest krajobraz, view to jest widok. No i o to chodzi. Jeżeli na przykład by jej się tam, nie wiem, ten kapelusz po prostu zsunął, czy coś takiego, też moglibyście zastosować get. Ramionczko jakby się tam zsunęło, no to też możecie get. Nie wiem, gdyby tam jakieś po prostu rekiny czy coś takiego, no to they are getting closer i tak dalej, i tak dalej. I teraz przykład, który jest gdzieś tam już bardziej w internecie, więc sobie znajdziemy go. I teraz dajcie mi chwilkę. Muszę sobie przeskoczyć. Dobra. Chwila. Dobra, muszę chyba odpalić nowe. Ok. Teraz mamy Google, czyli znowu lecimy spontanem, czyli mamy coś takiego got eyes on. Nie, to mi się nie podoba. She got eyes. Sweet child, nie. He got eyes. O, proszę bardzo. Czyli macie jakiś tam Gary Clark Jr. i mamy got my eyes on you. To jest oczywiście skrót, no bo też mówiłem o tym, że właśnie tutaj nie musimy tego podmiotu stosować, ale generalnie jakby ona sprowadziła te oczy, czyli jakby wykonała ruch na mnie, ok? Czyli got my eyes on you. Zresztą nawet jest chyba taka piosenka All Eyes on Me, tak? No właśnie. To jest Tupac, ok? Też mi się coś kojarzy, jak ktoś kojarzy, no to fajnie. Czyli mamy All Eyes on Me, czyli jest jakby kontekst, prawda, że wszystkie oczy na mnie, niech będzie, ale jeżeli mamy wykorzystanie ruchu, to też możemy get. Więc to jest kolejny przykład, który jest dosyć ciekawy.
Co jeszcze? Tutaj mamy jeszcze na przykład, no naprawdę, to jest bardzo uniwersalna rzecz, więc polecam to stosować, polecam się przyzwyczaić do tego ruchu w każdej postaci. Jeżeli mamy kolejny przykład tutaj, już napisałem, czyli mamy get your head on the pillow. Czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć, co to oznacza? Na przykład ktoś wam mówi get your head on the pillow. Powiedzmy, że chcecie powiedzieć komuś, a wiesz co, już muszę iść spać, nie? Bo jestem zmęczony, zmęczona i wiecie, jest coś takiego jak hit the pillow, tak? Czy tam uderzyć w poduszkę, w sensie iść spać, albo hit the bed. To są idiomy, tak? To są jakieś tam wyrażenia, których my się uczymy na blachę. Natomiast z wykorzystaniem get wy możecie powiedzieć, you know, I need to get my head on the pillow. Czyli to oznacza, że po prostu muszę jakby przemieścić tę głowę, położyć ją na poduszce i zasnąć, ok? Czyli po prostu idziemy spać. Więc nie musimy się uczyć idiomów i też nie jestem zwolennikiem uczenia przede wszystkim na początku, a bardzo często właśnie ludzie uczą się tych głupich idiomów i później występuje blokada, no i nie wiemy jak się posługiwać angielskim. Niestety. I trwa to przykładowo 10 lat. No więc mamy get your head on the pillow. Brzmi to ekstra, tak? Ja już nie wiem, niekoniecznie używam tam idiomów czasami, tak? Jak po prostu mam mood, jak to się mówi, tak? Czyli jak mam nastrój. Natomiast nie pokazuję, że umiem idiomów i w ogóle staram się jakoś, jak to się mówi, outsmart, tak? Czyli jakoś wymądrzać się czy coś takiego. Starać się być po prostu lepszy. No nie, to nie na tym polega. Stosować get, kropka. Ok, co jeszcze tutaj możemy zrobić? To jest tyle, a teraz chyba będziemy przechodzić już do drugiej zasady. Natomiast chciałbym jeszcze zobaczyć, czy coś tu jeszcze mamy. Chyba nie. Ok. No dobra, no to może pytanie do was. Czy ktoś jest w stanie właśnie użyć tego geta w postaci ruchu? Czy ktoś ma jakiś przykład na, wiecie, taki po prostu, który przychodzi wam teraz do głowy, nie? Gdzieś tam siedzicie, jecie, cokolwiek. Jak jecie, trzymacie kromkę, czyli na przykład I need to get my sandwich into my mouth, czy coś takiego, ok? Albo po prostu eat. Czyli zamiast tego eat możemy powiedzieć właśnie get. Ale pamiętajcie, musi być wykonanie ruchu. To jest na razie pierwsza taka zasada uniwersalna, czyli jakby w każdej postaci ona jest w stanie wystąpić, ale ruch, przede wszystkim ruch. Czy ktoś jest w stanie na czacie na przykład napisać, że tak, mam jakieś tam zdanie, wiesz, tego. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Czy nie bardzo? No spróbujcie. Cokolwiek. A jak nie, to przechodzimy do kolejnej zasady. No. Aha, no to może główne pytanie, czy w ogóle to jest jasne? To znaczy, czy jakby rozumiecie zamysł tego, czy to jest jakieś po prostu, nie wiem, czy ja sobie coś ubzdurałem, czy jak to jest? Czy w ogóle wygląda to, że to jest pomocne, że to przyda wam się, że tak, będę to stosować, w ogóle jesteś dobrym Mikołajem, czy coś? Czy to wam się przyda? Jakbyście byli w stanie na przykład napisać kilka przykładów na czacie, no to też by to było dla mnie, znaczy byłby to dla mnie sygnał, że rozumiecie o co chodzi, nie? No myślę, że już dosyć przykładów podałem. Oczywiście mogę więcej, no bo wystarczy po prostu popatrzeć na te zdjęcia. Zanim może przejdziemy do tej drugiej zasady, to może jeszcze pobawimy się na tych obrazkach. Czyli ja sobie odpalę tego Google'a i spróbujemy. Wyjdzie w praktyce. Przyda się. OK. No myślę, że tak. Zdecydowanie. Trzeba poćwiczyć. Dobra, no to poćwiczymy w takim razie. To ja może... Czekajcie, bo muszę to ogarnąć. Tutaj images wpisałem już sobie i teraz tylko jeszcze muszę przeskoczyć. To jest po prostu tragedia. Dobra. Czyli mamy images, mamy jakieś tam obrazki, no i teraz pytanie. Wasza wyobraźnia teraz działa. Na przykład ten
chłopiec, tak, który znajduje się tutaj, który tutaj siedzi na ławce. Czyli jak byśmy to powiedzieli? Moglibyśmy powiedzieć, że usadowił swój tyłek na ławce, ale możemy też powiedzieć, że po prostu on sobie usiadł. Sam proces jakby, tak, sam proces siadania, w ogóle jakby ten ruch, w momencie kiedy my siadamy, to jest ruch. Jak woda się przemieszcza, to też jest ruch. Jak kobieta tutaj po prostu lewituje czy coś, to też jest ruch. Tutaj ptaki sobie latają, to też jest ruch. Za każdym razem macie myśleć ruchem. No więc jak byśmy zrobili to pierwsze zdanie? He got on the bench. Dokładnie, tylko bench, tak? By-eny-cychy. Okej, tak. He got on the bench. Dokładnie, czyli to jest po prostu on sobie usiadł. Nie zastanawiacie się, czy on po prostu, nie wiem, usiadł krakiem, czy coś tam, tak? Czy po prostu jedną nogą, drugą nogą. Nie, to jest po prostu wykonał ruch. Wykonał ruch. Nie jest to istotne, czy on siada, czy nie, po prostu. Okej. Tutaj mamy jakąś kobietę, która po prostu, tam jest jakaś świątynia. Fajne zdjęcie. Tutaj mamy jakąś świątynię, tak? Jakieś tybetańskie, nie wiadomo co to jest. I teraz ona gdzieś wyszła na zewnątrz, tak? Wyszła na zewnątrz, żeby zobaczyć te świątynie, czy cokolwiek to jest. No to jakby to było? Czyli też mamy wykonanie ruchu. I już gdzieś tam pojawia wam się słowo get out, tak? Które gdzieś tam kiedyś się uczyliście, natomiast teraz ono ma sens, bo ona wyszła po prostu, czyli wyszła na zewnątrz. Była w środku, natomiast przemieściła się, na przykład she got outside, dokładnie, o to chodzi. Powiedzmy, nie wiem, jeżeli mamy tutaj jakiś stateczek, czy jakaś łódź, no to łódź przemieszcza się, powiedzmy, na wodzie. No więc jak będzie? Łódź przemieszcza się po wodzie. Możemy tutaj wykorzystać słowo along, czyli wzdłuż, ale możemy spokojnie też użyć on, czyli po prostu, że ona gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy, płynie sobie po tej wodzie, czy przemieszcza, czyli cały czas ruch. To jak to będzie? Albo, że na przykład ludzie umieścili tę łódź, powiedzmy, z tym żaglem, na wodę, tak? Mam rozumieć, że to jest jakaś woda. Boat got on water. Dokładnie, o to chodzi, tak. Boat. Tylko boat się pisze by-o-a-ty. Tak jest. By-o-a-ty. Boat. Tutaj mamy... co jeszcze? Dobra, na przykład tutaj mamy coś takiego, nie? Jakiegoś dzieciaka, który gra na pianinie. No więc musimy się zastanowić, gdzie tu jest ruch. Pianino się nie rusza. Więc możemy powiedzieć, że to dziecko jakby umieściło te swoje ręce na pianinie i wtedy jest wykonanie ruchu. Gdybyśmy powiedzieli o tych liściach, nie wiem, czy widzicie te liście, mogę to zwiększyć właściwie. Czyli tutaj mamy, tu jest jakiś Vinus Images. Dobra, no najwyżej tam zwiększymy trochę. Da się? Dobra, mamy tu jakieś liście, no czyli na przykład, tak, boat. I teraz jak byśmy powiedzieli, że on umieścił swoje ręce na pianinie? Nawet taki zwrot jest, że nie mogę się doczekać, aż złapie to w swoje ręce. Czyli child got his hands, dokładnie, o to chodzi, Ola, tak. Child got his hands on the piano i to brzmi świetnie, tak. Baby got on piano, KC, to oznacza, że dziecko weszło na pianino. Więc to już jest za dużo, tak? Bo całym ciałem weszło na pianino i to już nie działa. Musimy właśnie zastosować do tego ręce, czy nogi, czy coś takiego, bo jeżeli baby got on piano, to oznacza, że po prostu tak, o dokładnie, baby got his hands. Got his hands albo got hands on the piano. No i tyle. Możemy powiedzieć he's playing the piano, tak? No ale to będziemy klasyczni i będziemy mówić po prostu, że tak, better. Much better. Gdybyśmy chcieli powiedzieć na przykład słońce, tak? Słońce się porusza w dół, w górę, czyli wschodzi, zachodzi. Czyli co? Możemy użyć oczywiście get up, get down. Czyli możemy powiedzieć, że the sun, i spróbujcie sami, get up i get down. Czyli co? The sun, czyli jak my wstajemy jako ludzie, no to słońce też wstaje, prawda? Czyli wykonuje ruch, bo to nie chodzi o to, że wstaje, otwiera oczy, czy coś takiego, ale zaraz będziemy to łączyć właściwie, bo będzie zaraz druga zasada. Zaraz już będziemy powoli przechodzić.
No, czyli moglibyśmy powiedzieć, że na przykład the sun is getting up. Sun got on up. Po co nam to on? On to jest kontynuacja. To jakby nie ma sensu. Got up po prostu. Sun got up. Gets up. Może być o na przykład, że liczby idą w górę. Jakieś statystyka, jakieś coś tam. Nie wiem. W odniesieniu do jakichś lat minionych, czy coś takiego. Jakieś prognozy, czy coś takiego. To na przykład the numbers, inflation is getting up i tak dalej. To będzie the sun got up, dokładnie, sun got down, a mówi się generalnie sun goes down na przykład, nie? Czyli idzie w dół, goes down, goes up. Ok. Dobra, myślę, że przechodzimy do drugiej zasady. Druga zasada polega na tym, że to są przymiotniki, czyli do każdego get będziemy dokładać przymiotnik. Już wam mówię, o co chodzi. To jest już takie, no też jest proste. Jeżeli mamy get i na przykład mamy nice, no to nice jest przymiotnikiem. Nie wiem, tam będę sobie dorzucać jakieś wonderful na przykład, albo nie wiem, cool, tak? Important i tak dalej. Jakiś tam ważny, nie wiem, obojętnie, interesting, ok? To jest każdy przymiotnik, jaki występuje w języku angielskim, ale są też przymiotniki takie dosyć specyficzne, ponieważ mamy coś takiego jak break, broke i broken. I kto mi powie, który z tych jest przymiotnikiem, bo to są te trzy takie nieprzyjemne formy, z którymi no, mamy do czynienia w języku angielskim, ale która forma jest przymiotnikiem, bo ja powiedziałem, że get plus przymiotnik powstaje nam również coś, tak? Czyli będą nam powstawać stany, broken, dokładnie. Czyli to jest proste. Jeżeli na przykład mamy, dobra, bierzemy ten obraz, ten co z tym słońcem i zobaczcie, co ja zrobię. Powiedzmy, mamy to zdjęcie, nie? Czy to zdjęcie jest widoczne? Już jest, dobra. I teraz jak chcemy na przykład, czyli jak wy macie się uczyć teraz tego angielskiego? Z wykorzystaniem oczywiście get. Możemy zrobić takie zdanie. The sun got down and it got dark. Co to oznacza? Czyli słońce jakby, nie wiem, zaszło, ok? Czyli zeszło w dół jakby, czyli wykonało ruch i później it got dark, czyli zrobiło się ciemno. Żeby pokazać różnicę, no to na przykład jeżeli ja powiem it gets dark, to oznacza, że robi się ciemno. Natomiast jeżeli ja powiem it got dark, to oznacza zrobiło się ciemno. I teraz uwaga, zrobiło się ciemno, a tutaj mamy it gets dark, czyli robi się ciemno. No bo nie wiem, czy wiecie, ale to jest zwyczaj, prawda? Czyli zazwyczaj robi się ciemno, a tutaj mamy zrobiło się ciemno, czyli jakby mamy już ten stan, który no jest, albo może też być przeszłość. Natomiast jest to coś innego niż it is dark. No bo it is dark oznacza, że jest ciemno, czyli jakby przedstawiamy stan, który jest obecnie. Natomiast it gets dark oznacza, że robi się ciemno, a it got dark zrobiło się ciemno. Chcę, żebyście zwrócili na to uwagę, no bo jest to jednak inne, tak? Jest ciemno. No i teraz, jak już mamy to możemy sobie połączyć wszystko. Czyli na przykład zróbmy sobie takie zdanie, powiedzmy, że wiosna przyszła, tak? Już tak kombinuję z tym zdjęciem. Wiosna przyszła i my mówimy takie zdanie. It got green, czyli zrobiło się zimno. Nie zimno, tylko zielono. It got green. Na przykład because powiedzmy, no właśnie, i teraz musimy poszukać czegoś ruchu, tak? Czyli jakiś ruch, ponieważ powiedzmy, nie wiem, people grew. Nie. Na przykład people got seeds on the ground albo into the ground. Zobaczcie, ja wykonałem ruch tak totalnie abstrakcyjnie, czyli wykorzystałem tylko słowo, którego szukałem jako seeds. Chciałem powiedzieć grow seeds, czyli jakby zasiewać, tak, coś, czyli siać nasiona, ale
No oczywiście to jest trawa, tak? No możemy powiedzieć, nie wiem, to jest po prostu przykład, więc może nie wchodźmy w jakieś tam detale, ale it got green because people got seeds into the ground, tak? Czyli, że oni umieścili te nasiona w ziemi. Po prostu. I tyle. Ok? Czyli możemy sobie w ten sposób teraz ćwiczyć. No i to jest wszystko. I to jest po prostu get, który łączy się z przymiotnikiem. No więc teraz, żeby znowu sobie to fajnie poćwiczyć, możemy wskoczyć do Google'a. Zobaczmy, jakie tam jeszcze są obrazki. Ok. No i na przykład, nie wiem, oczywiście tak jak mówię, to może być każdy przymiotnik. Każdy przymiotnik oczywiście break, broke, broken, czyli te broken, to będą te stany, prawda? Czyli, mam jeszcze jeden przykład, uwaga. Przykład, który niedawno znalazłem. No dla mnie to już naturalne, tak? Tylko ciężko po prostu wyłapać takie przykłady. I tym razem posłużymy się tym play phrase me. No ja polecam tę stronę, bo ona po prostu jakby jest ok. Ona dużo gdzieś tam przekazuje. Zobaczcie, jakie tu jest zdanie. Co my tutaj mamy? Well, now most of the time I don't mind, but it's important to me right now not to get talked about it. Okay? To get talk about. I teraz o co tu chodzi? Mamy get talked, czyli wychodzi na to, że get talked oznacza porozmawiać z kimś, albo że coś zostało omówione, ponieważ talked będzie przymiotnikiem, czyli będzie tą trzecią formą, czyli na przykład jeżeli let's get talked oznacza porozmawiajmy, let's get, nie wiem, let's get done it na przykład, tak, czyli zróbmy to. Tam będzie już się łączyć to właśnie z przymiotnikiem, więc myślę, że już czujecie, o co chodzi. Czyli wszystkie te trzecie formy będą łączyć się właśnie z getem i wtedy będzie nam powstawać przymiotnik. Ale jednocześnie tutaj mamy tak jakby taki czasownik, nie? Czyli ten pokazany stan, czyli get talked jako pogadajmy, czy coś takiego, albo get broken, na przykład it got broken, czyli oznacza, że to się zepsuło. I got depressed, powiedzmy, because of autumn, czy coś tam, no to po prostu I got depressed oznacza, że mam jakieś tam, no nie chcę mówić stany depresyjne, tak, ale po prostu jestem jakiś taki, nie wiem, jakaś handra, czy coś takiego, nie? Czyli generalnie taki słaby się czuję. Wiecie, o co chodzi, tak? I got depressed. No i tyle. Czyli po prostu to są właśnie te stany, o których każdy mówił, ale nie mówił o tym, że właśnie to jest przymiotnik tak naprawdę, no bo my to łączymy z przymiotnikiem. Jak sobie wszystko połączymy, również tę trzecią formę, no to wtedy zaczyna mieć to sens. Dobra, to sobie wyłączymy. No i teraz może przejdziemy już do tych przykładów, czyli do tych obrazków. No i spróbujmy się coś tutaj pobawić. Ok. No i na przykład mamy, nie wiem, na przykład tutaj mamy książkę, nie? Możemy powiedzieć, że ta książka stała się interesująca. No czyli powiemy getem. Powiemy this book got interesting, tak? Czyli książka stała się interesująca. This book got interesting because, znaczy nie because, tylko na przykład I got the book into my hands, tak? Czyli I got the book into my hands. Nie wiem, czy to napisać, czy będziecie wiedzieć, o co chodzi. No, to może już napiszę. Ok, no czyli mamy takie zdanie. Na przykład I got this book into my hands because, oczywiście możemy powiedzieć it got me interesting, tak? Czyli ona jakby zainteresowała mnie. Dlaczego? Ponieważ mamy przymiotnik, czyli it got me interesting. Na przykład jeżeli chcecie powiedzieć robi się lepiej, tak? Czyli mam nadzieję, że tam powiedzmy mamy takie zdanie. Mam nadzieję, że u ciebie zrobi się lepiej, tak? Czyli w sensie, że tam humor ci się poprawi, czy coś takiego. Możemy to powiedzieć w ten sposób. I hope you will get better. Czyli możemy tutaj też zastosować jakby stopniowanie wyższe. No bo możemy powiedzieć you will get nice,
No ale to jest takie nicer, tak? Tu potrzebowalibyśmy jakiejś takiej tego stopnia wyższego, czyli I hope you will get better. I to jest właśnie ten zwrot, który no, bardzo często ludzie gdzieś tam mówią, jeżeli chcą na przykład komuś życzyć tam, nie wiem, że ktoś ma jakąś słabą sytuację i mam nadzieję, że się tam u ciebie poprawi. Czyli I hope you will get better, albo po prostu wrócisz do zdrowia, tak jak ja ostatnio. No i teraz I hope you will get better, to jest ok, ale możemy też powiedzieć I hope, na przykład situation will get better. Czyli pamiętajcie, że to nie jest tylko to, że my stosujemy ja, ty, on, ona, ono, ale również stosujemy situation. Czyli to może być właściwie każdy rzeczownik, z jakim mamy do czynienia. Gdzieś tam, nie wiem, podczas rozmowy, ok? Czyli jak po prostu tworzymy zdania. No i tyle. Czyli to jest ten przymiotnik. No dobra, to już jest zrobione, to teraz wracamy do tych zdjęć. Będziemy ćwiczyć dalej. Tylko sekunda. Czy to jest jasne? No bo druga zasada jakby już padła i teraz pytanie, czy ona jest digestible, czy ona jest do strawienia. Co tu jeszcze może być? No to mamy jakąś łódź znowu, tak? To jest wszystko to samo. No tutaj jest znowu jakiś gościu, tak? Czyli możemy powiedzieć, że on znowu wykonuje ruch, czyli na przykład skoczył na linę. No więc jak to będzie? No spróbujcie może teraz wy. Czyli na przykład co tu się stało? Postarajcie się użyć get, przymiotnik, czyli żeby było całe takie spójne zdanie. Na przykład, że to mnie zaciekawiło, albo że to się dzieje, że to się stało niebezpieczne, ponieważ gościu wskoczył na przykład na jakąś tam linkę, tak? No więc też możemy powiedzieć, że sytuacja stała się bardziej niebezpieczna albo po prostu niebezpieczna, bo gościu wskoczył na linę. No to jak byśmy to powiedzieli? Jakby to było? Macie jakiś pomysł? Czyli musimy zastosować get, dołączyć do tego przymiotnik, oczywiście powiedzieć, czy tam sytuacja, czy rzecz, czy coś tam i wtedy it got interested me. Może być, jest ok. Ja myślę, że nawet mogłabyś powiedzieć it got interesting, czyli bezosobowo, czyli po prostu, że to stało się interesujące. Ale it got interested me myślę, że też jest spoko. Get interested. Są też takie czasowniki, które na przykład będą wymagały, na przykład jak mamy get surprised, no to jednak tutaj mamy be surprised, ale powiem wam szczerze, że ja na przykład no chyba tylko o tym myślę, be surprised. Być może jakieś tam mogą się pojawić, tak, wyjątki, ale no tak naprawdę to chyba myślę tylko o tym be surprised. To jest taki jeden, który pamiętam, że rzeczywiście on nie działa, bo nie mówi się get surprised. Natomiast jeżeli ktoś by powiedział nawet get surprised i mimo tego, że jakiś tam gościu czy kobieta od gramatyki by powiedziała nie, to jest niepoprawne, to myślę, że jest to w pełni akceptowalne i znajdziecie takie coś na internecie, w filmach, gdziekolwiek. No, myślę, że to jest bardzo mały, jakiś tam tiny, malutki błąd, ale jest to w pełni akceptowalne. Czyli it got interested me. Właściwie to moglibyśmy nawet sprawdzić na internecie, czy takie coś jest. No, na luzie byśmy znaleźli. No ale jakbyśmy zrobili tego gościa na tej lince? Czyli wtedy byśmy powiedzieli, że the guy got on the line, czyli wskoczył sobie na linkę, czy on the rope, tak? No bo rope to jest lina, line to może być kolejka na przykład, czyli bardziej rope, got on the rope and it got dangerous, czyli że to stało się niebezpieczne. Czyli to by było tak, że powiedzmy the guy got on the rope and it got dangerous. Czyli po prostu do get dokładamy sobie przymiotnik. Czyli mamy it got dangerous. I koniec. Czyli dokładamy po prostu przymiotniki, jakiekolwiek. I również te w trzeciej formie. Te w trzeciej formie na przykład można by było zrobić tak. Get depressed, get wet,
jako zmoczyć się, tak? No to te wszystkie właśnie przykłady to każdy myślę, że już zna. Natomiast z tym ruchem, no może to nie było aż takie oczywiste. Natomiast te, myślę, że get nie wiem, get depressed, get wet, to może być każdy przymiotnik, więc właściwie get interesting, get nice, ojejku, to może być wszystko. Interesting, get nice, get cool, tak? Absolutnie wszystko. Każdy przymiotnik. I oczywiście te, które są w trzeciej formie również. Ok. No i jedziemy dalej. Na przykład tutaj mamy co? No na przykład mamy tutaj jakiegoś jelenia, tak? Renifer, jeleń. Dobra. Wcześniej była panda, koala. Czyli tutaj mamy na przykład, że jakiś tam deer, tak? No bo to będzie to, deer, wskoczył po prostu do lasu, tak? Czyli wszedł sobie do lasu. Nie zastanawiamy się, czy on wbiegł, czy wszedł, czy spacer sobie zrobił, tylko po prostu wykonał ruch. Więc znowu zdanie będzie wyglądać w ten sam sposób. Po prostu powiemy, niech będzie the deer, jakiś tam got into the forest. Czyli po prostu wskoczył sobie do lasu, because na przykład it got scared, czyli po prostu, że się przestraszył. Czyli scared to jest straszyć i to będzie ta trzecia forma, czyli because it got scared. Czyli oznacza, że po prostu się przestraszył. No, ale generalnie zastosujemy got. Gdybyśmy chcieli powiedzieć na przykład, że dostaje się, czyli wtedy będzie the deer is getting into the forest. Czyli po prostu, że stara się tam wejść do tego lasu because it got scared. I jest ok. Ok. No to jedziemy dalej. Co tu jeszcze może być? No mam jakiegoś gościa, tak, przy tablicy. No też może być na przykład, że the guy got to the blackboard, tak, żeby coś tam pokazać, żeby zaprezentować. Właściwie już mieliśmy taki przykład. O, na przykład mamy coś takiego. Takie zdjęcie jakieś tam, nie wiem, biznesowe, no nieważne, gdzieś tam w pracy. Ja sobie je skopiuję. I jakbyśmy zrobili takie zdanie. Czyli na przykład, że spotkanie okazało się interesujące, dlatego wszyscy po prostu, nie wiem, usiedli przy stole albo wszyscy usiedli przy stole, ponieważ, nie wiem, spotkanie jest interesujące, albo robi się interesujące, albo stało się interesujące, czy coś takiego. Albo, że ktoś tam wrzucił sobie te laptopy. Zobaczcie, rozbudujmy to wszystko. Gdybyśmy chcieli to powiedzieć, to na przykład możemy zrobić tak. Czy ktoś ma w ogóle jakiś pomysł? Może niech ktoś wyskoczy z jakimś pomysłem i napisze na czacie, bo chcę zobaczyć, czy w ogóle rozumiecie, o co chodzi. Czy to jest jasne? No. Poczekam 30 sekund, myślę, czy minutę. Zobaczymy. Tu już będziemy zbliżać się do końca, ale tu już zrobimy takie bardzo rozbudowane zdanie, bo tu jest dużo rzeczy, więc możemy, dużo ruchu jest tutaj się dzieje, więc myślę, że coś będziemy w stanie stworzyć. No jak byście to zrobili? Czy ktoś ma jakiś pomysł? No dobra, no to jedziemy. Znaczy myślę, że wiecie, o co chodzi, tak? Tylko że po prostu nie chcecie pisać, bo nie wiem, macie plastry na palcach. Plastry, dobrze mówię? Plaster na palcach, czy coś takiego, czy na palcu. The meeting got interested. Tak, to oznacza, że spotkanie jakby got interested, tylko że jest różnica. Dobrze właściwie, że to napisałeś, bo teraz jest różnica. The meeting got interested to oznacza, że tak jakby spotkanie się zainteresowało. Spotkanie samo w sobie się zainteresowało. To jest bez sensu. Spotkanie samo w sobie się zainteresowało. To jest zdanie, nie jest poprawne. Jeżeli my chcemy powiedzieć, że spotkanie zrobiło się interesujące, to musimy powiedzieć the meeting got interesting. W ten sposób, a nie got interested. Jeżeli byśmy chcieli got interested zastosować, to byśmy powiedzieli I got interested, czyli oznacza, że to mnie zainteresowało. Więc fajnie, że o tym wspomniałeś, bo to jest też różnica.
Tak jak mówimy, że interesting, something is interesting, czyli oznacza, że coś jest interesujące, ale jeżeli I am interested, to oznacza, że jestem zainteresowany. To gdzieś też tłumaczyłem, więc jakby nie chciałbym znowu przez to przechodzić, bo to jakby nie ma związku z tym getem, to na razie może zostawimy. The meeting got interesting because somebody got excellent, super. Właśnie o to chodzi, tak. Tylko, że got excellent idea to jakby pokazuje, nie ma tutaj myślenia ruchu. Bo to, co ty, Ola, powiedziałaś, to okej, zgadza się, ale to jest kolejne jakby myślenie w związku z get. Czyli bym powiedział, że to jest kolejna forma. Więc to nie jest ruch. Moglibyśmy zmienić to zdanie troszkę inaczej, czyli na przykład because somebody got, na przykład, jak to powiedziałaś? Got excellent idea into his head. Czyli tak jakby wprowadził ten genialny pomysł do głowy. Wtedy ma to sens, bo wtedy mamy wykonanie ruchu. Natomiast to, co ty zrobiłaś, tak, jest to poprawne, ale to jest inna reguła. Bo nie chcę wam narzucać wielu reguł, to znaczy tak naprawdę zostało może 5 reguł albo 6, które są związane z getem. Natomiast to też mówiłem o tym na tym kanale, na tym YouTubie i tam to jest już. Tylko, że tego jest za dużo. Tego jest po prostu za dużo, bo ja już widzę, jak wy działacie. Najpierw nauczcie się tego. Jak to złapiecie, to będziecie chcieli więcej, to wam dorzucę i to już będzie koniec. I wtedy już get mamy cały załatwiony, reszta to jest już domyślanie się. Bo, no mówię, trzeba to, myślałem, czy nie, no właśnie, z ing. Tak, bo to jest przymiotnik. Jeżeli mamy get interested, to jest akurat ta różnica. Jeżeli powiemy na przykład got confusing, czyli confusing to jest, że na przykład the meeting got confusing, czyli oznacza, że spotkanie zaczęło robić się zagmatwane. Ale jeżeli I got confused, to oznacza, że ja się po prostu zagmatwałem, więc tak, to będzie coś innego. Ok, no to zobaczcie, co ja zrobię. Jako takie finałowe zdanie. Na przykład the meeting got interesting, czyli ja sobie tak mówię, tak? Czyli ćwiczymy te dwie zasady. Przymiotnik, jak i ruch. Czyli the meeting got interesting. Everybody got to the table. Tak? Czyli podeszli sobie do stołu. They got their laptops on the table. Tak? Co tu jeszcze jest? Na przykład, nie wiem, jakaś tam kelnerka. Nie no, kelnerów to tam chyba nie znajdziemy, bo to jest jakieś spotkanie biznesowe. I na przykład powiedzmy, że jakaś tam, jak to się mówi, ten speaker, tak? Jak to się ładnie nazywa? Dobra, srał pies. Czyli na przykład jest to jakaś osoba, która wskoczyła na scenę. Czyli na przykład powiedzmy performer, tak? Nazwijmy, no nie, performer to jest osoba, która jakieś tam sztuczki robi, tak? Bez sensu. Speaker, po prostu. Speaker got on the stage. Tak? Co prawda tam nie wskoczył ten speaker, ale możemy sobie coś tam dodać. Czyli speaker got on the stage and got his eyes on public. Co ja teraz powiedziałem? Powiedziałem tak. Spotkanie zrobiło się interesujące. Wszyscy jakby podeszli do stołów albo po prostu usiedli przy stołach. Później mamy they got their laptops, czyli oni jakby poruszyli tymi laptopami i położyli je na stół. A później mamy speaker got on the stage, czyli po prostu on się dostał, jakby znowu przemieścił się na scenę and got his eyes on the public. Czyli oznacza, że jakby poruszył tymi oczami i po prostu skierował na publikę, na tych ludzi. Czy coś jeszcze można by było tu zrobić? No nie wiem, to możecie wszędzie, gdzie jest ruch, po prostu wykonanie ruchu. Na przykład ostatecznie, finally everybody got their hands on the keyboards. Okay? Czyli po prostu każdy sobie umieścił te ręce na keyboards and start clicking. Tak? Start clicking. I koniec. Czy to nawet tapping, tak? Tapping też może być. I to jest wszystko. Czyli to jest, jeszcze raz powtarzam, get, wykonanie ruchu, czyli nauczcie się po prostu bardzo dużo mówić przez wykorzystanie get. Jak na przykład nie jesteście w stanie określić, jak jest na przykład, nie wiem, wypić
powiedzmy brakuje wam czasownika wypić, no to bierzecie, to mówicie tak. Wziąłem na przykład rękę, znaczy wziąłem butelkę do ręki, żeby z niej korzystać, ok? Czy coś takiego, czyli I got the bottle into my hand to use it. Oczywiście to nie jest dokładnie to samo, tak? No bo mimo wszystko potrzebujemy słowa drink, ale zawsze gdzieś tam jakoś jesteśmy w stanie od tego uciec, nie? A być może w międzyczasie przypomnimy sobie to słowo, jak będziemy właśnie stosować get. No bo już jesteśmy w połowie, 75% powiedzmy nawet zdania i w tym momencie przy samym końcu może nam się przypomnieć to zdanie, a get jest, no jednak jest uniwersalne, więc sugeruję korzystać. Czyli get w postaci ruchu, jak i get dodając przymiotnik do niego. Jeżeli byście chcieli kolejny taki webinar, ale to myślę za jakiś czas, to na pewno nie tam za tydzień, no bo teraz przecież Merry Christmas i w ogóle, to może zróbmy tak, że napiszcie mi proszę, czy chcielibyście następny taki z getem, natomiast to już będzie zupełnie co innego, czyli nie będzie ruchu i nie będzie przymiotników. Będzie coś innego, będą inne czasowniki i tak jak mówiłem, już to jest na kanale. Tylko że to wymaga praktyki, więc jeżeli chcecie w ten sposób właśnie ćwiczyć, tak jak dzisiaj, no to możemy coś takiego zrobić. I to jest wszystko, co na dzisiaj przygotowałem, więc totalny spontan. Braliśmy jakieś zdjęcia, w ogóle nie wiadomo skąd, ale mam nadzieję, że coś załapaliście i będziecie stosować get, no bo jest to fajny czasownik, nie? Bardzo chętnie. Oki. No, więc tak, stosować. I to tak mówię naprawdę z akcentem na stosować, bo jeżeli znowu zgubicie ten get, no to ucieknie, nie? No nie, no ja się jaram getem. Ja zawsze korzystam z get, jak po prostu chcę szybko mówić przede wszystkim. Jeżeli my chcemy szybko mówić, to warto stosować get. No i oczywiście ten przymiotnik, bo jesteśmy w stanie stany pokazać, tak, że zrobiłem się taki, to jest takie, sytuacja okazała się niebezpieczna i tak dalej i jesteśmy w stanie sobie tym fajnie skakać z jednego na drugie. Super. Bardzo się cieszę. Okej. No to co? To ja już wam nie zabieram więcej czasu. Mam nadzieję, że wynieśliście dużo z tego, bo get to jest naprawdę kawał mięcha, jeśli chodzi o angielski i bardzo dużo słów zastępuje, więc jak tutaj przełamiemy się, to będzie bardzo dobrze. Dzięki, bardzo przydatny webinar, cieszę się. Okej, jakbyście oczywiście mieli jakieś pytania, no to walcie tam śmiało, od tego jest grupa, jest ten czat, można śmiało pytać, jesteśmy w kontakcie i tak dalej. To był bardzo wartościowy. O, sweet. Dzięki. Dobra. No i tam get your speaking to another level. Czyli znowu, jak ja mówię na przykład, zobaczcie, get your speaking to another level, to co ja mówię? Mówię, że przemieśćcie, czyli poruszcie tym speakingiem, żeby przeszedł na następny poziom. Może jest to trochę pełne wyobraźni, natomiast dla mnie to działa super, no bo jeżeli mamy poziom tutaj gdzieś na dole, tak, a jesteśmy na górze, no to przechodzimy po prostu na drugi poziom. I jest get your speaking to another level, czyli po prostu zacznijcie więcej gadać. Okej, super. Bardzo dziękuję za uczestnictwo. Tak jak mówię, jeżeli macie pytania, to śmiało walcie. No i jak coś, no to mówcie o tym drugim webinarze, ale to myślę, że już po świętach. A tak w ogóle, gdybyśmy... Znaczy nie, jesteśmy na czacie, więc jeszcze tam jakieś życzenia świąteczne będą. Okej, to co? Bardzo dziękuję. I to by było na tyle. No materiałów z tego nie ma, jest filmik, więc po prostu jak będziecie chcieli, możecie sobie wrócić do tego filmiku i wszystko. Super, dzięki. Okej, no to co? To ja uciekam, bardzo dziękuję i jak coś to do zgadania.